Idzie zima, jak co roku o tej porze część modelarzy przenosi się na halę, żeby polatać. Jeszcze inna część w ogóle zawiesza swoje hobby, bo nie chce marnować na dworzu. Natomiast rynek próbuje wykorzystać ten moment i zalewa nas mnogością platform opartych na silnikach szczotkowych. Tak samo zrobiła firma Gearbest i wypuściła na rynek kilka quadrocopterów tego typu, między innymi ten oto JJ Pro model T2. To, co mamy w opakowaniu, pewnie nikogo nie zaskoczy, no ale żeby unboxing był pełny, to mamy tak, instrukcja w języku chińskim oraz łamanym angielskim. Oprócz tego pakiet i ładowarkę USB, dwa komplety śmigieł, narzędzie do ich ściągania oraz gumki do silników, jak również sam quadrocopter. Myślę, że zapakowany jest on na tyle dobrze, że nawet Poczta Polska nie poradzi sobie i nie zniszczy tej przesyłki po drodze, co bardzo cieszy. A przy okazji pudełko nadaje się spokojnie do transportu później. Tak prezentuje się nasz quadrocopter po wyjęciu z pudełka. Pozwolę sobie założyć od razu śmigiełka i przejdziemy dalej. Instrukcja nie będzie nam potrzebna, tak jak mówiłem, jest w języku chińskim bądź łamanym angielskim, ale na szczęście większość informacji możemy znaleźć w internecie. Dołączony do zestawu pakiet to 600 mAh 3,7 V. Ma on wydajność prądową 20C, a dostarczona ładowarka USB, jeżeli podłączymy ją do 230 poprzez oczywiście adapter na przykład od telefonu komórkowego, naładuje ten pakiet w około 55 minut, może godzinę i 5 minut. Sam pakiet wystarcza na około 5 do 6 minut lotu. No i potem trzeba go oczywiście naładować znowu. Sercem tego quadrocoptera jest płytka Micro Sea Sky. Jest to tak naprawdę NACE przystosowany do obsługi silników szczotkowych. Ma on zintegrowane na płytce regulatory, jak również zintegrowany odbiornik, co mnie bardzo cieszy. Odbiornik ten obsługuje DSM-X albo DSM-2. Oprócz tego mamy tutaj kamerkę, a dokładniej kamerkę zintegrowaną z nadajnikiem. Również po sprawdzeniu w internecie okazuje się, że jest to Eachine EF01 All-in-One, czyli AIO. Kamerka ta ma 800 linii, jest to kamerka CMOS. Natomiast sam nadajnik ma moc 25 mW, posiada 40 kanałów oraz raceband. I mimo, że na rynku jest już wiele świeższych konstrukcji, to nadal jest fajnym, małym rozwiązaniem. Waży 6,5 grama jako ciekawostkę. Silniki zastosowane w tym quadrocopterze to silniki serii 8520, co oznacza, że mają 8,5 mm średnicy, 20 mm wysokości. Co więcej o tym quadrocopterze. Jak widać, rama jest dość toporna, jest to chyba najcięższa i najbardziej toporna rama w tej klasie. Zdążyłem już zważyć ten laminat i te metalowe części śrubki. Ważą 14 gram, co jest mniej więcej 2 razy więcej niż standardowe ramki dostępne na rynku. Kiedy latamy tym quadrocopterem, czuć tą wagę. Natomiast plus jest taki, że bardzo dobrze chronią zwłaszcza spód silników. Normalnie silniki byłyby zamocowane na tych gumkach, a spód silników wystawał po prostu pod spodem i służył również jako podwozie. Natomiast minus jest taki, że pod spodem mamy również kabelki. W takim wypadku kabelki szybko się uszkadzają. Tutaj są one dobrze chronione i myślę, że dla osoby, która nie lata jeszcze jakoś bardzo dobrze, albo chce sobie po prostu potrenować jakieś latanie precyzyjne, ta rama jest jak najbardziej dobra. A jeżeli ktoś chce poszaleć, zasuwać szybko i może jeszcze wyciągnąć parę sekund więcej lotu, to proponuję wydrukować sobie coś albo wyciąć coś własnego, albo po prostu kupić jedną z gotowych ram dostępnych również na rynku. Rozstaw silników po przekątnej to 85 mm, wzdłuż to około 60 mm. I tak jak powiedziałem, quadrocopter w tym zestawie lata 5,5 minuty. 5,5 minuty przy wadze 407,6 gram dla platformy. Razem z baterią gotowy do lotu waży 62 gramy. Tak jak mówię, jeżeli zmienimy ramę, to możemy tu jeszcze uszczknąć około 6 gram. I w tym momencie jesteśmy tutaj już w standardzie dla tej klasy.
No i teraz, kiedy omówiliśmy już aspekty techniczne tego quadrocoptera, to fajnie by było jeszcze powiedzieć, jak to lata. Otóż lata, tak jak powiedziałem, dość ociążale. Dodatkowo na defaultowych PID-ach strasznie talepie na wszystkie strony i sterowanie jest mało precyzyjne. No natomiast kiedy już poprawimy PID-y, wylatamy te kilka pakietów, żeby je poprawić, jest o niebo lepiej. Nadal czasami doskwiera dodatkowa masa, ale spokojnie można sobie już poradzić, polatać pomiędzy jakimiś tam słupkami, przelecieć przez okno i tym podobne rzeczy, które moglibyśmy robić takim małym quadrocopterem. Jeśli chodzi o jakieś bardziej zaawansowane ewolucje typu flipy i inne beczki, to ten quadrocopter raczej nie nadaje się do tego ze względu właśnie na zbyt małą moc lub, patrząc na to inaczej, zbyt wielką wagę. Mimo to mi generalnie spodobał się ten quadrocopter. Natomiast muszę tutaj zastrzec, że na pewno w niedalekiej przyszłości będę sobie drukował jakąś inną ramę, która będzie lżejsza i w teorii ta mniejsza masa powinna mi pozwolić bardziej rozpostrzec skrzydła i bardziej poszaleć. Dodatkowo ten quadrocopter ze swoim wyposażeniem wpasowuje się w bardzo chyba wąski segment odbiorców. Będą to już na pewno osoby, które mają nadajnik DSM-X albo DSM-2. Wiem, że część osób lata też na tym standardzie, więc pewnie mają swoje nadajniki. Natomiast sam ten fakt mówi nam, że rama jest przeznaczona dla osób, które już latają. A jeżeli już latają, to po co im tak mocna rama, która ma chronić tak naprawdę osoby dopiero zaczynające w tym hobby. Na pewno w tym wypadku JJ Pro mocno zawęziło sobie grono odbiorców. Ja osobiście, jeżeli kupowałbym ten quadrocopter, to na pewno kupiłbym wersję T1, która ma już mniejszą ramkę, lżejszą ramkę i w tym wypadku idealnie trafia w moje gusta. Teraz przejdźmy może do tego, jak obsługiwać ten quadrocopter i jak go zbindować z aparaturą. Wykorzystuje on odbiornik DSM-X albo DSM-2, więc potrzebujemy nadajnika kompatybilnego z tym odbiornikiem. Ja akurat mam tutaj multiprotocol modul ustawiony na DSM-2. I teraz jak widzimy, kiedy podepniemy zasilanie, diodka z przodu zaczyna migać. Po chwili zaczyna migać bardzo szybko. To oznacza, że quadrocopter przeszedł w tryb bindowania. Jeżeli teraz włączymy z przyciskiem bindowania naszą aparaturę, to po chwili diodka ta przestaje migać. Jeszcze po następnej chwili zaczyna świecić światłem ciągłym. Oznacza to, że już się zbindowaliśmy. Jeżeli teraz ustawienia w CleanFlightie i w naszej aparaturze są takie same, to będziemy mogli uzbroić quadrocopter i zacząć latać. Defaultowo powinniśmy mieć drążki chodzące w zakresie od 1000 do 2000 pulsów. Jeżeli jest inaczej, no to musimy później przejść do CleanFlighta, jak również do naszej aparatury i ustawić tak, żeby wszystko tu pasowało. Ja akurat mam to już wszystko dobrze ustawione, więc mogę uzbroić i silniki powinny zacząć się kręcić. Jak widać, wszystko działa. Możemy przejść do omówienia tego, jak używać naszego nadajnika i naszej kamery. Teraz nie wiem znowu, na ile dobrze to widać, natomiast sama kamerka ma tutaj przełącznik. Na samej obudowie nadajnika mamy tu również LEDy, które wyświetlają nam status i to na jakim kanale i na jakim bendzie jesteśmy. Pierwszy rządek to band, drugi rządek to kanał od 1 do 8. Bendy mówiłem tak jak mamy A, B, E, F oraz raise band. Teraz, jeżeli przytrzymamy ten guzik, właściwie wciśniemy go pojedynczo, zmieniamy kanał w zakresie danego bendu od 1 do 8. Jeżeli przytrzymamy guzik ponad 1,5 sekundy, zmienimy band. Natomiast jeżeli jakimś cudem mamy odbiornik, który odbiera NTSC, przytrzymujemy ten guzik przez około 3 sekundy, mruga nam niebieska diodka, po czym zapala się światłem stałym. Oznacza to, że jesteśmy w trybie NTSC. No ja akurat używam PAL, więc muszę to wyłączyć. Znowu przytrzymuję 3 sekundki. Ciężko wcelować. I mamy wyłączony NTSC, czyli odbieramy w PAL. To tyle, jeżeli chodzi o podstawowe ustawienia. Teraz przejdziemy może do tego, jak zaktualizować oprogramowanie, jak poustawiać nasze przyciski, czyli konfiguracji w CleanFlightie, a na koniec zobaczymy jeszcze krótkie filmiki z lotu.
Aby zmienić ustawienia naszego quadrocoptera albo poprawić na przykład PIDy, musimy podpiąć się kablem USB do komputera albo komórki i uruchomić aplikację CleanFlight. Natomiast jako, że nasz quadrocopter przychodzi z dość nieświeżą wersją oprogramowania, to może zaczniemy od aktualizacji go do świeższej wersji. Tak więc wybieramy firmware Flasher. No i teraz wybór płytki. Tak jak mówiłem, płytka to tak naprawdę Naze, natomiast w moim wypadku, jeżeli użyłem oprogramowania od Naze'a, quadrocopter kręcił bez potrzeby migłami i nie dało się go opanować i pomogło dopiero użycie oprogramowania Alien Flight F1. Tak też zrobimy teraz. Wybieramy Alien Flight, najświeższe oprogramowanie, a następnie klikamy Load Firmware. Czekamy, aż oprogramowanie się załaduje i klikamy Flash Firmware. Czekamy chwilkę i w tym momencie mamy już wgrane najświeższe oprogramowanie, co potwierdził komunikat Programming Successful. Możemy w tym momencie podpiąć się do naszego quadrocoptera, klikając Connect. Zanim zaczniemy cokolwiek ustawiać, musimy przejść do zakładki CLI i powiedzieć naszej płytce, że używamy silników szczotkowych. Odpowiedzialna za to jest komenda set motor pwm rate. I teraz wszystko powyżej 500 MHz oznacza, że używamy silników szczotkowych. Natomiast jako, że używamy silników serii 8520, to odpowiednia będzie wartość 32 000, co jest jednocześnie maksymalną wartością, jaką możemy wybrać. Klikamy Enter i dajemy Save. Płytka się zrestartowała. W tym momencie możemy postawić nasz quadrocopter na płaskiej powierzchni i przy okazji skalibrować akcelerometr. I teraz idąc w dół sprawdzamy ports. Tutaj wszystko jest ustawione tak jak powinno być. W Configuration. Dla silników szczotkowych minimum throttle powinno zawsze wynosić 1000, maksimum 2000, a minimum command, no podejrzewam, że również 1000. Możemy od razu uruchomić funkcję Motor Stop, a zjeżdżając niżej odznaczyć Black Box, gdyż nie mamy tutaj takiej opcji dostępnej. Save and Reboot. Failsafe każdy poustawia po swojemu. Ja akurat wolę, żeby go nie było. Pit Tuning. Do tego można przejść dopiero później, kiedy już trochę polatamy i będziemy wiedzieli, co pozmieniać. Więc przechodzimy do zakładki Receiver. Wpisujemy mapowanie kanałów, takie jak nas interesuje. W moim wypadku RETA. I zjeżdżamy niżej. Według instrukcji powinniśmy używać RX Serial. Generalnie według internetu jest to bzdura i według mojego doświadczenia również. Powinniśmy używać RX PPM. No i Spectrum 1024. Dajemy Save. Wracamy do zakładki Receiver po zasejwowaniu i w tym momencie, jeżeli zbindujemy się z naszym quadrocopterem, możemy zobaczyć, że odbiornik działa i nasze drążki są wyświetlane na tych tutaj wykresach. Najniższa wartość każdego kanału powinna wynosić 1000. Tak mamy obok zaznaczone w stick minimum, a dokładnie 1100. Jeżeli mamy jakieś inne wartości, to proponuję ustawić je poprawnie w naszej aparaturze. Natomiast jeżeli nie mamy takiej możliwości, tak jak na przykład ja, to możemy po prostu zmienić stick minimum. Właściwie musimy to zrobić na nieco wyższe. W moim wypadku będzie 1150. Stick maksimum również od razu zmienię na 1850. Dzięki temu będzie nam działało uzbrajanie silników. Jeżeli te wartości nie zgadzałyby się ze stanem aktualnym, nie moglibyśmy uzbroić naszego quadrocoptera. Więc klikamy Save i możemy przejść do zakładki Modes. Ja już w mojej aparaturze ustawiłem sobie dwa przełączniki. Jeden dwupozycyjny, jeden trójpozycyjny. Dwupozycyjny dla uzbrajania. Jest to AUX 1. W tym momencie ustawiam taki zakres, jaki mi odpowiada. Jak widać, działa. Podświetla mi się ARM, kiedy przełączam przełącznik. Natomiast trójpozycyjny mam pod AUX 2 i chciałbym, żeby w stanie spoczynku było to Angle, natomiast w stanie pierwszego przełączenia Horizon, no i później nic, czyli Acro. Tak więc ustawiam poprawnie te przełączniki, sprawdzam, że mam AUX 2 i teraz przełączając przełącznik widzę, jak zmieniają mi się tryby lotu. Tak jak mówiłem, ta płytka, ten kontroler z C-Sky jest mocno okrojony ze swoich właściwości. Natomiast jeżeli podlutujemy się do procesora
albo w odpowiednie miejsca, co możemy znaleźć w internecie. Możemy jeszcze ewentualnie uruchomić funkcję LED Strip, no ale nie wiem, czy ktoś będzie chciał dokładać dodatkowych gramów do tego to małego quadrocoptera. Więc tak naprawdę nasza praca w CleanFlightie jest zakończona i możemy przejść do latania i później wrócić, żeby poprawić PID-y.